Witajcie! W tym odcinku pokażemy największy prąd pływowy na świecie w Norwegii, Saltstraumen. Pokażemy kemping, który jest zlokalizowany w pobliżu, skąd możecie dojść spacerem i obejrzeć te cudo natury. A także problemy, jakie mieliśmy na promie na Lofoty, z tego względu, że nie mieliśmy rezerwacji. Działo się naprawdę. Zapraszamy do oglądania filmu. Będą piękne widoki, wspaniałe drogi i ciekawe przygody. Jedziemy w dalszym ciągu drogą widokową numer 17 w kierunku na Bodo, ale po drodze zajedziemy nad Saltstraumen i zatrzymamy się tam na kempingu. Mamy takie plany, żeby połowić tam ryby i obejrzeć ten prąd strumieniowy, ale naprzód musimy tam dojechać. Po drodze zobaczcie, jaka fajna droga, tutaj wyremontowana, także takie drogi też w Norwegii się zdarzają. Dużo wygodniej się jedzie oczywiście, bo jest szeroko i łatwiej się mijać. Po drodze mijamy piękne fiordy, góry, a także zobaczcie na ten strumień tu z boku z kąpieliskiem. Ludzie się kąpią, plażują. Jest już dosyć późno po południu i chcemy zdążyć na kemping, aby mieć na pewno miejsca, więc nie zatrzymujemy się niestety w tak uroczym miejscu. Zobaczcie, na jaki jest kolor wody w tych fiordach. Jest słoneczna pogoda, w dalszym ciągu nam dopisuje, nie pada deszcz, jest bardzo gorąco. Widać też po drodze wszystkie miejsca, które na dziko są pozajmowane, aczkolwiek są miejsca, gdzie można stanąć i się zatrzymać i na noc pozostać. Także nie jest jakoś tak bardzo ciężko znaleźć miejsce do postoju, aczkolwiek zaznaczamy, że jest koło 15, a więc jeszcze o tej porze te miejscówki się nie zapełniają. Później wieczorem będzie znacznie gorzej. Z drugiej strony, jak tak jedziemy, to szkoda, że czas naszej podróży jest ograniczony i nie możemy sobie przedłużać tego dowolnie, jakbyśmy chcieli. Zobaczcie, jaka piękna plaża. Obok fajna miejscówka, gdzie można się zatrzymać. I człowiek by tak chętnie stanął sobie tu i tam, no ale niestety musimy jechać dalej. Mamy już kilka kilometrów do Saltstraumen. O, już widać nawet te mosty, które będziemy przekraczać i z których będziemy też obserwować ten prąd pływowy. I tam z tego drugiego będziemy te pływy oglądać. Wjeżdżamy na ten wspaniały most. Ale atrakcja turystyczna, zobacz ile ludzi. Wszyscy idą oglądać słynne pływy. A my najpierw na kemping zjeżdżamy, a potem będziemy iść pływy oglądać. I teraz w dół zjeżdżamy. Tu kamperki gdzie stoją. Wjeżdżamy na kemping, ale słuchajcie, napchany. Ale są jakieś miejsca, także mamy możliwość Recepcji tutaj. Saltstraumen przed Bodo, stoimy na Fuglskam. Kemping ma domki, miejsce dla kamperów. Każdy ma taki swój podejścik drewniany. Są toalety, kuchnia, prysznice, pralnia. Wszystko tutaj w bardzo dobrym standardzie, a szczególnie jak na Norwegię. Kemping kosztował za noc z prądem 500 koron. Nie wiem, tam jeszcze przed samą recepcją jest też takie miejsce dla kamperów. Czy jest podobna cena? Ciężko powiedzieć. Ale dzięki tej strefie raczej nie zabraknie miejsca, jak późno przyjedziecie, tylko przespać się. Od ulicy hałasu żadnego nie ma, jest cicho. Natomiast całą noc mewy tutaj urzędują. No i niestety trochę hałasują. Tu w Norwegii taka ważna zasada. Kempingi zapełniają się mocno na wieczór i wypróżniają rano, bo dużo ludzi po prostu podróżuje. Także jeżeli przyjedziecie gdzieś do 15-16, to raczej na pewno będą miejsca. No a później to różnie bywa. Tu na tym być może wszędzie upchną, ale nie zawsze tak jest. Jesteśmy w Saltstraumen na kempingu i wyszliśmy na taki punkt widokowy, skąd widać tą cieśninę. No i gdzie te wiry powinny gdzieś być zaraz. Jesteśmy pod mostem
i za kilka godzin będzie przypływ. Wrócimy tutaj i zobaczymy, jak woda się kotłuje. W internecie pisało, że o 20 godzinie dzisiaj w dniu Kulminacja. dzisiejszym będzie tak. I tutaj zobaczymy dla porównania, jak będzie wyglądała ta woda. Teraz jak wygląda i jak będzie wyglądała o 20. Z kempingu dość można wygodną ścieżką oznaczoną, no może nie oznaczoną, ale na pewno widoczną. Bezpiecznie się idzie. A tu też są skały, można sobie połowić ryby później. Jesteśmy na moście i jest w tej chwili godzina przed maksymalnym pływem i widać już, że prąd jest bardzo silny. I podczas każdego przypływu i odpływu przemieszcza się tędy ponad 400 milionów metrów sześciennych wody, a różnica poziomów między pływami jest 2 metry, ale to i tak jest mniej niż na otwartym morzu, ponieważ ta wszystka woda nie zdąży przepłynąć przez tą całą cieśninę. I przy takim dużym przepływie w tak wąskiej cieśninie tworzą się wiry. Niektóre mają szerokość nawet do 10-15 metrów, a ponoć pod wodą jest jeszcze większy ten prąd i bardziej to jest niebezpieczne. Ale my widzimy oczywiście tylko to, co jest na powierzchni. Również się dzieje coś takiego, że te wiry zasysają i się zmienia powierzchnia wody. Są różnice poziomów wody nawet 1 metr w pobliżu. Później to będzie lepiej widać, jak zejdziemy pod most i tam pokażemy te same pływy, tylko ze znacznie mniejszej odległości. Oczywiście jest to bardzo duża atrakcja turystyczna, jest bardzo dużo ludzi, którzy to ogląda, a także dzięki temu, że ta woda jest dobrze natleniona, gdyż przepływa im dosyć intensywnie, no to jest miejsce bogate w ryby i jest atrakcyjne wędkarsko. Średnia prędkość prądu wynosi około 12 węzłów, więc jest bardzo szybki, ale jak widzicie, ludzie pływają motorówkami, bo jest to atrakcja turystyczna. Teraz zeszliśmy pod most i stoimy na nabrzeżu, gdzie ludzie łapią ryby i faktycznie z sukcesami, wnętrznościami karmią mewy, ale stąd prąd widać zupełnie w innej ujęciu. Jesteśmy dużo bliżej i dużo niżej i jak widzicie, ta powierzchnia tej wody naprawdę się burzy bardzo mocno. Cześć drodzy widzowie, jedziemy dzisiaj do Bodo. Mamy niecałe ile kilometrów do Bodo? 28 kilometrów. Ale tam na prom. W Bodo będziemy jechać na prom, ale najpierw musimy zatankować i oczywiście kupić AdBlue. O AdBlue to powie Wam mąż, jakie problemy z AdBlue tutaj są i jak sobie poradzić z tym. I promem płyniemy około 4 godzin na Lofoty, także Tylko pogodę... nie mamy rezerwacji, to zobaczymy, ile czasu będziemy czekać. No Czy tak. się załapiemy dzisiaj, czy jutro. No tak, bo tam kolejki do tego promu i właściwie nie wiemy, czy dzisiaj damy radę na ten prom wjechać niestety. No zobaczymy, damy Wam znać. A co do AdBlue, po prostu trzeba wiedzieć, że jest tylko dostępny na dużych stacjach, a na tych małych, automatycznych, no niestety go nie ma. Aż jeszcze wczoraj była niedziela, więc wszystkie były pozamykane. Ale jedziemy do Bodo, tam na pewno gdzieś będzie można kupić, także zatankujemy, kupimy AdBlue, dolejemy i spokojnie będziemy jechali na Lofoty już. Ale tylko AdBlue bez dystrybutora, zapomniałeś dodać. Mamy tylko możliwość kupna w baniakach, tylko nie ma dystrybutorów, także pamiętajcie o tym, żeby nie szukać, nie jeździć po różnych stacjach paliw, bo po prostu tylko baniaki. Baniak chyba jest dostępny raczej we wszystkich stacjach. Ale pięknie.
No finalnie znaleźliśmy stację paliw z AdBlue z dystrybutora. Zaktywowaliśmy kartę i możemy zatankować do pełna, tak że będziemy mieli spokój na dłużej. I słuchajcie, jak wkładamy kartę, to trzeba koniecznie przejść na język angielski, bo jak mieliśmy naszą kartę i po szwedzku, tak? Nie, po norwesku, to nie chciało nam w ogóle tej karty przyjąć. Cały czas ją wywalało. I nie można zdejmować pistoletu, póki się karty nie zaktywizuje, bo system myśli, że ktoś kradnie AdBlue. O, i takie to problemy. Także kartę trzeba włożyć i przejść na język angielski. Wtedy wszystko Tak idzie jest. po kolei. Litr 11,5 korony kosztuje AdBlue. AdBlue. Dojeżdżamy do terminalu promowego, musimy zobaczyć gdzie jechać, bo tam nawigacja nas niestety nie zaprowadzi. No, chyba dojeżdżamy do właściwego. I tutaj widzicie już jaka kolejka stoi. I kamperów, i osobówek, i jakich tylko chcesz. Moskenes, to my tam na tym Moskenes. To pewnie tutaj. O, tu mamy, widzicie, już miejsca, gdzie tak, a gdzie bez rezerwacji. Skręć w drugą ulicę w prawo, następnie dojazd do celu podróży po lewej. Moskenes 4. No więc już dojechaliśmy na nasze stanowisko i będziemy czekać w Na prom. kolejce na prom. A ile będziemy czekać? To nie wiadomo. To się okaże, bo jesteśmy ale jesteśmy na 4. linii. Nie wiem ile linii na raz wchodzi. Tam pierwsze 3 są dla zarezerwowanych, a te pozostałe 3 nie dla zarezerwowanych. Nie wiem ile tam nas wejdzie. I zobaczcie, tam jest taka tablica i na tej tablicy O są 11 godziny. i o 13:30 jest Tak, następny. a potem aż 17:15. Prom właśnie się rozładowywuje i o 11 wypływa dalszą drogę następnymi pasażerami, ale my raczej chyba się na niego nie załapiemy. Będziemy czekali na tego na 13:30. Tam w porcie trawlery stoją. I w ogóle mamy ładną pogodę, więc korzystamy w krótkie rękawki, a jesteśmy, zobaczcie, na dalekiej północy. Idziemy pilnować naszego miejsca w kolejce. No i mała aktualizacja. Prom odpłynął bez nas o 11. Następny mamy 13:30. Ale w tej linii bez rezerwacji jesteśmy raz, 2, 3, 4, 5, 6 samochód, więc na pewno wjedziemy. No a ci z rezerwacją, no to tam stoją, pewnie przyjadą przed odpłynięciem. Ale o 13:30 popłyniemy. Gdzieś na 17 będziemy już na Lofotach. I tam musimy pomyśleć, gdzie będziemy jechać. Zobaczcie, jakie Land Rovery, wyprawówki przygotowane do wyjazdu, gdzie znane. No słuchajcie, już płynie nasz prom. No, prom nazywa się... Wszystkich wpuszczają, co mają rezerwacje, ale jakoś o tej godzinie 13:30 tych rezerwacji jest mniej. No i my na pewno będziemy na tym Tak promie. jest. Prom nazywa się Nordkap. Hejka, okazuje się, że to nie nasz prom. To jakiś statek przypłynął Że to statek, tylko. tak. No i statek będzie cumował w porcie i turystów wysadzał, bo autobusy już czekają. Czekamy na opóźniony prom. No niestety pisze, że będzie przynajmniej godzinę opóźniony, a ile będzie, no to zobaczymy, nie? Schowaliśmy się do cienia, bo jest taki upał, że na słońcu nie idzie Nie da wytrzymać. się. No nasz prom przypłynął, wyładował samochody i się cofa. Gdzieś wypłynął z powrotem. Zobaczymy, czy ten nas zabierze, czy na jakiś inny będziemy czekać. Nie wiemy o co chodzi, a jesteśmy u kresu. Nie wiemy o co chodzi, a już jest 15, czyli 1,5 godziny opóźnienia. No zobaczymy. No finalnie o 15 przypłynął następny prom. Się właśnie wyładowywuje. No i nim się zabierzemy już. Także 15:30, 2 godziny opóźnienia. Potem to będzie miało konsekwencje tam na miejscu, bo nie wiem gdzie szukać noclegu, będzie mało czasu, ale najwyżej gdzieś w porcie staniemy. Ważne, że już prom jest i będziemy mogli jechać. A to kolejka do promu. Pierwsze 3 linie to są ci, co mają rezerwację miejsca, a pozostałe to są ci, co będą w miarę wolnych miejsc, ale 3-4 linie wchodzą, także jak będą 2 promy, to pewnie wszyscy się zmieszczą. Także idziemy zająć miejsce, bo tam już zaraz się wyładuje.
Prom się wyładował, wszystkie samochody wyjechały, motocykle wjechały, a my dalej stoimy już pół godziny i nie wiem, czemu nas tam nie ładują, bo pieszych ładują, a tu wszystko stoi bez ruchu, nie wiemy. Troszeczkę zaczynamy się już wkurzać, no bo ile można. No słuchajcie, chyba jedziemy. To znaczy jeszcze nie nasz pas, ale już zaczęli wjeżdżać. Jadą ci co rezerwacje mieli. Tak. A ja wam powiem, że nawet zdążyłam pospać, czekając tutaj na wjazd. I zachrypłam z tego wszystkiego. A w samochodzie to mamy 40 stopni. Po prostu nie daje się już wysiedzieć, czekając właśnie na to, żeby można było wjechać na prom. No i ten drugi prom się okazał mniejszy, nie zabrał wszystkich. Nawet tych, co mieli zabukowane rejsy. I zaraz za 10 minut ma wpłynąć następny prom i na niego już powinniśmy się zabrać. Jest godzina 4, no to niestety opóźnienie bardzo duże. No i stoimy, czekamy. Także trochę się wszyscy wkurzają tutaj, no ale nic nie Myślałam, że poradzisz. strajk zrobią ludzie, tak otoczyli tego człowieka. A co ten człowiek winny, nie? No i następny prom ma być większy, już stoi gotowy, jeszcze zaraz może wpłynie. Zobaczymy. Już parę razy się cieszyliśmy, że płyniemy, a nie. O, następny prom idzie do portu. Czy to ten? Ale czy to ten, co nas zabierze, czy jakiś inny? Tego nikt nie wie. A tak to jest, jak się podróżuje w wysokim sezonie, niestety. To chyba nie ten. To są kolejki, kroki, a ten jakiś malutki promik, to raczej nie wiem, czy to ten. No i wygląda, że to znowu nie ten prom, bo ten chyba płynie na inną wyspę, to jest malutki promek i nie sądzę, żeby nas zabrał, więc na ten nasz jeszcze poczekamy. Kolejną godzinę. No tak jest. Jest 5:30, no i prom się podstawia. Miejmy nadzieję, że się zabierzemy nim. Tak przynajmniej plotka chodzi wśród tłumu oczekujących. A oczekujących jest dużo. Czy się załapiemy? No to się okaże. O matko, szczęście niepojęte. Słuchajcie, wjeżdżamy. Po prostu jesteśmy bardzo szczęśliwi. Po całym dniu czekania na prom wjeżdżamy na ten prom w końcu. O, wjeżdżamy na prom, słuchajcie. Dawno nie byliśmy tacy szczęśliwi z takiego powodu. Stoimy, także wychodzimy już na górę promu. No jeszcze przez dziób wjeżdżają kolejne samochody. Teraz będziemy płynęli 3 do 4 godzin na Lofoty. No i gdzieś tam jak wyjedziemy będziemy szukali pierwszego parkingu, żeby się zatrzymać na noc. Na samej górze na statku jest taka salon z jakimś pożywieniem typu hot dogi. Nam udało się zająć miejsce od okna, ale trzeba się śpieszyć, bo każdy chce zająć miejsce od okna, a jeszcze przodem do kierunku jazdy. No i blisko bufetu, toalety, windy na dół, na dech. Także wyruszamy w podróż na Lofoty. No i wypływamy z portu w Bodo. Mamy widok na miasto, a następny prom wpływa, tylko mniejszy niż nasz. Także reszta też się załapie. No, bardzo długo czekaliśmy. Od 11 do 18, no to 7 godzin to bardzo dużo. Po długim oczekiwaniu, tyle godzin, udało nam się wypłynąć o 18, a ponieważ prom będzie płynął 4 godziny do Moskenes, to będziemy tam o 22, więc nasze możliwości znalezienia miejsca na nocleg na Lofotach pewnie będą mocno ograniczone, ale gdzieś poszukamy, na pewno coś się znajdzie, może w porcie, może gdzieś indziej. A póki co płyniemy, mieliśmy piękne widoki na Bodo, żebyśmy wiedzieli, że tak długo będziemy stali w kolejce, byśmy poszli zwiedzić to miasto, no a tak spędziliśmy czas w porcie niestety, bo się przekładało o godzinę, no i staliśmy po prostu. A teraz płyniemy, na promie bardzo mocno wieje wiatr, więc nie da się dźwięku nagrać, dogrywam go później, ale widoki są naprawdę zacne. Wokoło są szkiery, skaliste skały, no tak, skaliste góry i piękna zatoka. Teoretycznie można tu spotkać ponoć wieloryby, no ale chyba byłoby za dużo szczęścia na raz, żeby się udało zobaczyć po raz drugi wieloryba z promu rejsowego.
Ale piękne widoki, piękna pogoda. Także popatrzcie na te widoki sobie też, płyńcie razem z nami. Tutaj na dalekiej północy słońce świeci praktycznie całą dobę. Ale zobaczcie, jak ono wygląda. Zupełnie inaczej niż u nas. Jest tutaj godzina 21, a słońce taką specyficzną poświatę robi i naprawdę to robi na nas duże wrażenie. I godzinę później dopływamy już do Moskenes. Słońce jest jeszcze widoczne na niebie, ale zaraz schowa się za tymi górami. O, już właśnie się schowało, ale my już zaraz schodzimy pod pokład i będziemy wchodzili do samochodu i przygotowywali się do wyjazdu z promu. No jest godzina 22 i wchodzimy właśnie do portu na Lofotach na Moskenes. O, już się podnosi furta dziobowa. No ale nic nie widać, bo gęsto upchane te kampery wszystkie są. Ale już ja port widzę i już widzę. Biały dzień jest, ale słońce tutaj za górami jest, po drugiej stronie schowane. Zresztą jak tam wcześniej nagrywaliśmy, to było To będzie widać. Widzicie, klapka się otwiera i zaraz jesteśmy z przodu, to zaraz wyjedziemy. No. Wyjeżdżamy, moi mili. Wjeżdżamy na Lofoty, a my nie. A my nie.